Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Rower, który widzicie za mną, czyli Cannondale M900, będzie bohaterem dzisiejszej krótkiej opowieści. Ten rower już mieliście okazję oglądać na jednym z moich filmów, ale to była taka krótka przebitka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda już skończony sprzęt. A jako że rower naprawdę mega nawiązuje do czasów minionych, jest naprawdę mega kolorowy i chociaż właściciel zaimplementował tutaj kilka części współczesnych, no to myślę, że jednak doskonale oddaje ducha tamtych czasów i przywołuje uśmiech na twarz. Także sprawdzamy, co ma zamontowane na pokładzie. Rama to oczywiście wspomniany Cannondale M900. Całość została odnowiona, polakierowana, została nałożona, z tego co pamiętam, podwójna bądź potrójna warstwa lakieru ochronnego. No i naprawdę moim zdaniem jest to świetna robota, bo z bliska rower wygląda po prostu jakby był nowy. Dopiero kiedy się bardzo mocno przyjrzymy, zaczniemy szukać różnych rzeczy, no to widzimy, że w 2-3 miejscach są jakieś takie małe wgniotki czy bardzo głębokie rysy w lakierze, które powstały kiedyś. No i to nam sugeruje, że rower był odnawiany. Natomiast uwierzcie mi, wygląda doskonale i naprawdę ktoś wykonał świetną robotę. Tak jak widzicie, mamy tutaj markę własną Cannondale'a, Koda, no i jest to trzyrzędowa korba wycinana CNC, czyli na obrabiarce numerycznej. Naprawdę bardzo fajny sprzęt. Przerzutka to topowy szary XTR serii 952. Ja o tej przerzutce nagrywałem Wam film, także myślę, że nie ma sensu się tutaj nad nią bardziej rozwodzić. Natomiast tylko wspomnę, że posiada aluminiowe niklowane blachy wózka oraz system Differential Plate, czyli niezależnie pracujące blachy tegoż wózka, które naprawdę skracają czas reakcji tej przerzutki. Tył to oczywiście kultowy szary XTR tej samej serii z długim wózkiem. Bardzo fajna przerzutka zachowana w oryginale, jedynie wyłączając tutaj gumową osłonę, która powinna się znaleźć. Taki ciekawy feature, mianowicie tutaj mam nadzieję, że to dobrze widać, jest śruba do regulacji naprężenia sprężyny. To była ostatnia przerzutka, w której Shimano tę śrubę zastosowało, ponieważ tak naprawdę ludzie z niej nie korzystali. Większość nawet pewnie nie wiedziała o jej istnieniu. Zresztą Shimano w swoich materiałach marketingowych się tym nie chwaliło. Aluminiowe śruby regulujące zakresy i kąto pasania. Tu jeszcze mieliśmy taki też fajny aluminiowy element blokujący. Bardzo fajna przerzutka, zachowana w 100% w oryginale. Tej właściciel nic z nią nie robił. Mamy oryginalne śruby, oryginalne kółka. Kaseta, również jest to fabrycznie nowy XTR, natomiast tutaj Łukasz postawił na ostatnią 9-biegową kasetę, czyli CS M970, która powstała w 2007 roku. Właściwie w tym roku modelowo weszła do sprzedaży. Łukasz wybrał tę kasetę dlatego, że jest po prostu łatwiej dostępna. Taka szara 953 w stanie fabrycznie nowym. Po pierwsze jest trudniejsza do znalezienia, po drugie znacznie droższa. Łańcuch to tani chiński produkt w kolorze rainbow albo oil-slick, jak to woli. Właściciel oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że być może tutaj nie pasuje oprócz koloru. Chciał zamontować łańcuch KMC, natomiast łańcuchy KMC w tej barwie, w tym odcieniu są produkowane do napędów 11-biegowych. I Łukasz nie wiedział, czy takowy będzie współpracował z kasetą 9, ale rozwiewam te wątpliwości. Sam na takich zestawieniach jeżdżę i działa to bardzo fajnie. Koła są również zbudowane klasycznie na piastach XTR, szarych, bardzo fajnych zresztą, oraz obręczach fabrycznie nowych Mavica w wersji anody Sunset. Jest to taka anoda opalizująca w słońcu od żółtego aż wpada w różne odcienie fioletu. Szprychy to znowu współczesny produkt polskiej marki Dartmoor. Zastosowano aluminiowe nyple, i myślę, że całość naprawdę bardzo fajnie wygląda. Amortyzator RockShox Indy SL. Ja ten amortyzator serwisowałem, wykonałem jego pełny przegląd i możecie relację obejrzeć na moim kanale.
Manetki kultowe, szare XTR 952. Od grup niższych różnią się tutaj wykończeniem dolnego cyngla, a także zwiększoną liczbą łożysk w mechanizmie. Naprawdę bardzo fajne manetki umożliwiające podłączenie dodatkowej manetki na róg oraz licznika Shimano Flight Desk. Bardzo fajne rzeczy. Szkoda, że tu się nie znalazły, ale oczywiście możliwość rozbudowy i upgrade'u istnieje. Te manetki były takimi ostatnimi manetkami, które działały w bardzo, powiedziałbym kolokwialnie, maślany sposób, ponieważ zmiana biegów była naprawdę niezwykle płynna. No i późniejsze 970, bo w grupie 960 mieliśmy dual controle. 970 działają już w troszkę twardszy sposób i tam ta zmiana biegów troszeczkę inaczej się odbywa. A tutaj naprawdę mamy masełko i ja jakość działania tego zestawu uważam za wzorcowy. No oczywiście manetki w dzisiejszych czasach mają już swoje minusy, na przykład nie można zrzucać o więcej jak jedno przełożenie na kasecie w dół, aczkolwiek jak spojrzymy sobie na przykład na mechaniczne grupy SRAM-a, gdzie kasety mają znacznie większą liczbę przełożeń, tam SRAM do dzisiaj nie doszedł do tego, że można zrzucać o 2 czy więcej przełożeń. Skok dźwigni przy wrzucaniu również jest dość znaczny, no ale mimo wszystko uważam, że ten zestaw pracuje naprawdę perfekcyjnie i może być wzorem jakości i płynności zmian biegów. Hamulce to oczywiście również kultowe szare XTR z poprawionej wersji 951, ponieważ pierwsza 950 miała nieco inaczej zbudowany pantograf, no i dostawała luzów, a ta wersja jest temu odporna, aczkolwiek no również pewne luzy występują, no ale to są, powiedziałbym, takie luzy robocze i w niczym nie przeszkadzają. Tutaj jeszcze chciałem zauważyć, że klamki posiadają regulację siły, jak i modulacji w tym miejscu. Tutaj należy wyjąć podkładki, no i mamy śrubę regulacyjną. I ja tutaj osobiście sugeruję w prawej klamce wkręcenie śruby do połowy, co zapewni w miarę sensowną siłę hamowania, której i tak z tyłu nie potrzebujemy niebywale wielkiej, a jednak sporą modulację, co już jest istotne. A z przodu śrubę sugeruję wkręcić do końca, no i uzyskujemy słabszą modulację, ale z kolei największą siłę, która przydaje się w przednim hamulcu typu V-Brake. Spornik Tune jest to mostek z dawnych lat, nie jest to współczesna produkcja, również fajnie tutaj moim zdaniem wygląda. Kierownica Koda, wąska jak na dzisiejsze standardy, no ale kiedyś na takich się jeździło. W sumie bardzo fajne gripy i dość miękkie jak na tego typu. Ja takich chwytów nie lubię, ale tutaj naprawdę myślę, że zapewniają taki fajny feeling, fajne czucie i nie powinny być zbyt twarde, aczkolwiek też nie są jakieś ultra miękkie. Stery Roxa, o których wspominałem Wam już w jednym z wcześniejszych filmów. Są to stery pochodzące z ostatniej produkcji marki Rox. No i pewien pan wykupił wszelkie stany magazynowe za granicą no i właśnie za granicą sprzedaje te stany magazynowe. Jeśli ktoś chce jeszcze mieć części Roxa, to na jednym z portali chyba niemieckich można takowe nabyć. No tutaj Łukasz zastosował także boostery, czyli znak tamtych czasów. Boostery zapobiegały rozginaniu tutaj tylnego widelca ramy podczas hamowania. XTR są bardzo mocne i naprawdę rozginają tę ramę. Tutaj widzę, że widelec minimalnie pracuje, ale naprawdę ten booster go usztywnia i to fajna sprawa. Dodaje oczywiście masy, ale tak się kiedyś jeździło. Później producenci zaczęli stosować wygięte widelce. W S nazywało się to S-stay, no i właśnie usztywniało całą konstrukcję. Tutaj jeszcze rama dodatkowo tak zwany monostay, stosowany na przykład w ramach Gianta z tamtych czasów, no i również usztywnia to tutaj ten trójkąt. No mamy tutaj jeszcze siodełko Cinelli. Łukasz sam śmiał się, że nie pasuje i pewnie na coś innego wymieni. Opony no oczywiście kolorystycznie są bardzo fajne i tutaj mój uśmiech przywołują na twarz, natomiast bieżnik jest żywcem wyjęty z wózka inwalidzkiego, z czego się tutaj śmiejemy. No i co, tak rower prezentuje się w całości. Ja teraz klasycznie wrzucę go na wagę, no i zobaczymy, ile waży tego typu sprzęt z tamtych lat. No i pomoże mi Mateusz i zaraz zobaczymy, ile pokaże waga. Dzięki Mateusz. 11 kg 630 gramów. Tak to wygląda. Mamy tutaj ciężkie opony, ciężką ramę, reszta jest powiedzmy lekka. Także dajcie znać w komentarzach, czy rower Wam się
podobał. Nie, powiem szczerze, że bardzo. Dziękuję Wam za dzisiaj. My widzimy się w kolejnym odcinku. Sekcja komentarzy należy do Was. Dajcie znać, czy takie właśnie wstawki w stylu retro się Wam podobają, czy jednak może wolicie więcej o współczesnych konstrukcjach. Dzięki Wam za dzisiaj. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!